Witamy w kanale Globenergia. Dzisiaj porozmawiamy o najczęściej zadawanych pytaniach przez użytkowników do działu serwisu w zakresie głównie magazynów energii. Z nami jest Tomasz Pudlik, szef serwisu firmy Solgen. Cześć. Cześć Grzegorz, witam Państwa bardzo miło. Tomek, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Dzisiaj mamy zimę, co prawda ciepłą, ale jednak mamy szczyt sezonu pewnie serwisowego i chciałbym pozbierać najczęściej zadawane pytania przez posiadaczy głównie magazynów energii, ale jak będzie czas, trochę fotowoltaiki, pomp ciepła do działu serwisów, a drodzy Państwo, nie ukrywam, robię to w tym celu, że jeżeli macie różne wątpliwości, może w niektórych przypadkach okaże się, że wcale Wasza instalacja nie jest zepsuta i pomimo, że to wygląda źle, naprawdę pracuje dobrze. Więc zaczynamy. Tomek, też chciałem Ci podziękować, że przed naszym programem też mi podałeś ileś przykładów. Ja je sobie wszystkie pozbierałem przykłady zapytań posiadaczy między innymi magazynów energii, które idą do serwisów, nie tylko do Twojego, więc zaczynamy. Dobra? Jasne, zaczynajmy. Drodzy Państwo, skoro mamy 1,5 miliona prosumentów, najwięcej macie fotowoltaiki, bardzo wiele macie pomp ciepła, ale jeszcze nie mamy tak wielu magazynów energii domowych i to jest powód, dlaczego zaczynamy od tego. Pierwsze pytanie, które mnie mocno zaskoczyło, a od Ciebie słyszałem i też od znajomych, którzy zajmują się magazynami energii, to było pytanie, dlaczego mój magazyn energii, który jest w pełni naładowany, prawda? To przy tym pełni naładowanym magazynie energii aplikacja mi pokazuje, że pobieram energię z sieci, że coś tu jest nie tak. Widocznie układ jest zepsuty. Magazyn jest w pełni naładowany, a aplikacja mi pokazuje, że pobieram energię. Załóżmy, że z taurodu. Co może być nie tak? I czy coś jest nie tak? Może być coś nie tak w postaci na przykład konfiguracji tego magazynu, ale wtedy mówimy faktycznie o sytuacji, kiedy coś jest nie tak zaprogramowane. Natomiast najczęstszą przyczyną tego typu sytuacji jest to, że same urządzenia posiadają fizyczne ograniczenia, zarówno po stronie magazynu energii, czyli jego maksymalna moc, którą może dostarczyć do budynku, jak i po stronie falownika. W zależności od tego, jakiej mocy mamy falownik, najczęściej w budynkach pewnie będą to moce między 6 a 10 kW. Super pomysł. Czyli Tomek, to załóżmy taką sprawę, że mam ten falownik hybrydowy, mam instalację 6 kW, prawda? Ja wiem, że w tym momencie mam pobór w moim domu 5 kW. No i wkurzam się, bo coś jest nie tak. Ja mam 5 kW poboru. Wiem, że falownik, mam magazyn 6 kW, ten układ ma mocy, a pobieram całą energię z sieci. Czy coś się zepsuło, czy nie? Niekoniecznie. Z uwagi na to, że nasz falownik, pomimo tego, że ma 6 kW mocy, pobieramy 5 kW mocy, no to nie możemy zapominać, że nasza instalacja w domu najprawdopodobniej jest zrealizowana w formie instalacji trójfazowej. I ten nasz falownik hybrydowy swoje 6 kW mocy dzieli na te 3 fazy, więc 6 podzielone na 3 daje nam około 2 kW dostępnej mocy do zasilenia na każdą z faz i będzie takim wąskim gardłem, które będzie nam ograniczało możliwości zasilania właśnie naszej instalacji domowej. Jeżeli by doszło do takiej hipotetycznej sytuacji, że te 5 kW, o których wspomniałeś, akurat zużywasz na jedną z faz, bo masz na przykład pompę ciepła w budynku zainstalowaną jednofazową, która właśnie takie zużycie będzie generować. Aha, i przekraczam wtedy już na fazie tą możliwą moc, którą magazyn falownik może wprowadzić. Więc ten magazyn energii będzie się starał oczywiście zaspokoić Twoją konsumpcję na tej fazie, ale on siłą rzeczy dzięki falownikowi będzie w stanie przekazać tylko 2 kW, a pozostałe na fazę, czyli właśnie na tą obciążoną fazę. Pozostałe 3 kW będą w tej naszej hipotetycznej sytuacji pobrane z sieci i ten pobór z sieci będziesz widział w swojej aplikacji. Pomimo tego, że w teorii mamy 6 kW falownik, a pobór jest od niego mniejszy, no to i tak będzie on występować. Jasne, czyli drodzy Państwo, problem jest taki, że zapominamy, że instalacja jest trójfazowa i może być coś takiego. Na przykład mogę mieć mały układ, ale powiedz mi tak precyzyjnie, tak jak powinien powiedzieć, że to magazyn czy falownik wprowadza mi tą energię, żebym się już nie mylił w kolejnych pytaniach.
Tak naprawdę naszym zamiennikiem energii, która jest magazynowana pod postacią prądu stałego w magazynie jest falownik, więc pewnie możemy uznać, że to mówimy tutaj o Falownik hybrydowy. Dobrze, jasne. Okej, ale pozostając dalej w tym temacie, jeszcze jest może inny scenariusz. Spotkałem się z takim zapytaniem trochę skrajnym, podobnym, czyli słuchajcie, drodzy Państwo, serwis, skurzam się, dzwonię do serwisu i mówię coś takiego. No dziwna sytuacja, co prawda mam mały pobór w domu, zresztą każdy z Was, kto ma instalację domową, wiecie, że cały czas coś tam 100-200 W pobiera, tak? Czy to jakaś pompka obiegowa, może lodówka, nieważne. No i dlaczego pobieram tą energię z sieci, pomimo że mam magazyn energii? Skrajny przypadek numer 2. No dokładnie. Mamy tutaj zupełnie odwrotną sytuację. Wcześniej mieliśmy bardzo dużą moc przekraczającą możliwości naszego magazynu, ale okazuje się, że w drugą stronę też może być pewien mały problem z uwagi na to, że kiedy pobór najczęściej nocą jest bardzo niski, około 100 watów, czasami mniej, nasze urządzenia w stand-by'u jakąś tam energię pobierają, lodówka na przykład się włącza, je kompresor, okazuje się, że system falownika może stwierdzić, że nie opłaca się uruchamiać baterii do tak niskiego poboru mocy w naszym budynku, z uwagi na sprawność konwersji właśnie tej energii z baterii, na to, że dużo większy wydatek tej energii będziemy musieli ponieść, niż by nam się opłacało pobrać te 100 albo kilkadziesiąt watów z magazynu energii, żeby właśnie je dostarczyć, więc system uznaje, że lepiej pobrać je z sieci, niż marnować energię z magazynu. Sprawność całej tej przemiany byłaby po prostu niska. Rozumiem, czy jest jakiś próg opłacalności, kiedy możemy rozładowywać magazyn energii? Podejrzewam, że jak jest oczywiście z większą mocą go rozładowujemy, to po prostu już te straty są niskoprocentowo, ale też nie chciałbym tutaj Państwa przestraszyć, bo nie chodzi o to, że, bo tak z naszej rozmowy może wynikać, że magazyn energii ani w tą nie wprowadza energii. Mówimy tutaj, Grzegorz, rzeczywiście o skrajnych przypadkach i o sytuacjach, które się zdarzają i może bardziej jako ciekawość wzbudzają w użytkownikach, dlaczego tak się dzieje. No, bateria jest naładowana, z jednej strony przy właśnie wysokim poborze też mamy pobór lekki z sieci, ale przy bardzo niskim też właśnie jest to widoczne i faktycznie takie pytania się nam zdarzają, dlaczego tutaj w jakiejś godzinie w nocy akurat magazyn się nie rozładowywał 80 watami, tylko pobrał je z sieci. Czyli bardzo niski pobór albo wyższy pobór niż możemy na fazę wprowadzić. Zresztą w każdym przypadku mamy z tym do czynienia, nawet jak ktoś zasila obwód awaryjnie, załóżmy jakimś generatorem prądu, no to w końcu też energii elektrycznej, no to ten generator też jest trójfazowy, jednofazowy i o tym nie możemy zapomnieć. Dokładnie. Kuchnia indukcyjna, nie wiem, na 2 fazach pracuje, pompa ciepła może być trójfazowa, pompa ciepła może być jednofazowa, ale może mieć grzałkę na przykład na 2 fazach, prawda? Dokładnie, różne możliwe konfiguracje, różne urządzenia mamy również w domu. Mamy też fazy, które są bardziej obciążone, mniej obciążone i najczęściej ta, która obsługuje nam jakieś AGD z grzałkami albo czajnik elektryczny, żelazko, to będzie miała większe pobory niż ta, która obsługuje nam oświetlenie, elektronikę, telewizor, komputer. Więc to jest normalne, że te różnice występują. Zostajemy cały czas w magazynach energii. Temat trochę pokrewny, bo rozmawialiśmy o fazach, o właśnie obwodach różnych, w różny sposób obciążonych i też spotykam się z takimi wątpliwościami, pytają się również nasi niektórzy czytelnicy, ja też znajomych mam takie pytania o magazyn energii. Mianowicie magazyn energii wszyscy dobrze wiemy, czy co oglądają kanał Globenergia na pewno wiedzą, że magazyn energii nie służy do końca jako awaryjne źródło zasilania, tylko służy do tego, by przesunąć zgromadzoną energię, zużycie na czas, kiedy ją potrzebujemy, albo jest za droga, żeby się ją w sieci wzięli, więc w zasadzie magazyn energii służy bardziej do przesuwania zużycia energii w czasie, ale nie jako źródło awarii. Chociaż obserwuję użytkowników magazynów energii, że jednak ta wizja posiadania źródła rezerwowego albo możliwości odcięcia się od sieci OSD jest kusząca. To budzi wyobraźnię. Budzi wyobraźnię i wielu użytkowników chce mieć cały budynek podpinany właśnie pod zasilanie z magazynu energii, żeby mieć zapewnione zasilanie awaryjne, ale no nie do końca powinniśmy ten magazyn właśnie tak traktować. Znaczy, w każdym razie zmierzam do tego, że rzeczywiście magazyn energii jak najbardziej może być źródłem awaryjnym, chociaż inwestycyjnie ku czemu innemu zmierzamy. I teraz mam takie pytanie. Bo niektórzy pytają się właśnie, w jaki sposób prawidłowo, pytanie do serwisu, powinniśmy zasilić budynek.
Miałem osobę, która była rozczarowana, że ma magazyn energii w trybie awaryjnym. Instalator zasilił tylko jakiś wydzielony obwód, na przykład tam, gdzie na klatce schodowej było oświetlenie, czy jakieś wybrane gniazdka. No tak jak oczywiście mamy układ elektryczny w domu, jakie obwody możemy wydzielić. I jakbyś kilka słów jako serwis na tym powiedział, dlaczego tak robimy, jak powinniśmy w ogóle ten magazyn energii jako zasilanie awaryjne skonfigurować? Tak, no to nasz magazyn energii przede wszystkim powinien być traktowany jako faktycznie awaryjne zasilanie. Już samo to słowo mówi, że tutaj awaryjne, powinny awaryjne obwody zapewnić zasilanie, czyli na przykład oświetlenie, na przykład bardzo ważny w dzisiejszych czasach choćby internet, komunikacje, jakieś ładowanie telefonu, użycie komputera. To są odbiorniki, które nie wymagają zbyt wysokich mocy. Natomiast w momencie, kiedy użytkownik chciałby mieć cały budynek zasilany z tego magazynu energii, no to siłą rzeczy już zasilamy właśnie ten na przykład czajnik elektryczny, żelazko, jakieś może grzałki, pompę ciepła o zasilaniu elektrycznym, które wymagają dość wysokich nakładów mocy, co może skutkować tym, że oczywiście ta instalacja jest możliwa do zrobienia, jeżeli zostanie prawidłowo obliczona, no to będzie dalej prawidłową, ale może skutkować sytuacjami awaryjnymi niestety. Jeżeli zostanie zrobiona tak na szybko, po prostu podpinamy cały budynek, bo tak sobie wymyśliliśmy do jakiegoś niewielkiego... Albo mieliśmy instalatora, który nie za bardzo interesował się tematem, chciał to szybko zrobić i mógł też nam takie coś zrobić. Tak, tak, żeby właśnie tę sytuację podpudrować i zareklamować, zrobi nam zasilanie awaryjne, a okazuje się, że na przykład pojemność naszego magazynu to jest tylko 5 kWh, jego moc też nie jest zbyt wysoka, pewnie około 2,5-3 kW i to nam ma udźwignąć cały budynek w wypadku awarii zasilania z sieci. A co więcej, większość magazynów dostępnych teraz na rynku oferuje już bardzo szybki moment przełączania się na to zasilanie awaryjne. Czyli my jako użytkownicy domowi, tak jak na przykład Ty, Grzegorz, będziesz wieczorem dzisiaj po pracy, może włączysz telewizor i gdybyś był użytkownikiem takiej instalacji z zasilaniem awaryjnym, właśnie z magazynu energii, to mógłbyś nawet nie zauważyć, że no nie ma prądu w swoim budynku. Tak, czyli mam taka niska zwłoka, Tak. że nie zauważę, kiedy się... Nie zauważysz, kiedy przełączy się na zasilanie awaryjne. I w tej sytuacji, jeżeli nie wiesz, że w tym momencie nie masz zasilania z sieci, tylko twój mały magazyn wspiera twój budynek, no pójdziesz sobie na przykład zrobić herbatę, odpalisz czajnik elektryczny i nagle ciach, nie masz zasilania w domu. I myślisz, że masz jakąś awarię, właśnie, że coś się zepsuło, a tutaj się okazuje, że po prostu no nie do końca to zasilanie awaryjne zostało dopasowane do twojego budynku, po prostu jego moc jest zbyt niska, żeby zasilać twój czajnik elektryczny wraz z innymi urządzeniami. Jasne, czyli Tomek, to jak byś zrobił w swoim domu, gdybyś taki magazyn energii pociął? Wydzieliłbym... Zakładamy, że nie jest jakiś wielki właśnie. Nie Tak, jest... czyli taki typowy, który najczęściej w budynkach spotykamy, między pewnie 5-15 kWh. Najczęściej spotykana teraz wartość, czyli około powiedzmy 5 kW mocy. Ja bym w swoim budynku na pewno wydzielił obwody awaryjne, czyli zasiliłbym sobie rezerwowo oświetlenie, zasiliłbym sobie rezerwowo internet, urządzenia elektroniczne, takie jak telewizor, jakieś ładowarki, lodówkę na przykład, żeby jedzenie w niej się nie... Bo w końcu lodówka też dużo nie podaje energii, która pracuje, prawda? Dokładnie, ale na przykład wydzieliłbym z tych obwodów indukcję. Wyłączyłbym, żeby ona w trybie awaryjnym nie była zasilana. Tak, bo to chodzi tylko o moc, ale też o kilowatogodziny, bo z drugiej strony, gdybyśmy nawet mocowo dalibyśmy radę to pociągnąć, to tak, tej energii marnowa. moment stracić, może nawet, nie wiem, 6 godzin nie być energii, prawda? To lepiej, żebyśmy mieli gniazdko zasilone, router i tak dalej. Jak już dochodzi do awarii, no to pewnie w takich najbardziej niechcianych momentach, na przykład gdzieś w środku nocy, pewnie na naprawę poczekamy do rana, chcielibyśmy mieć oświetlenie, chcielibyśmy móc korzystać z urządzeń, naładować telefon i niekoniecznie chcielibyśmy, żeby ten nasz magazyn wyładował się w ciągu pół godziny, bo będzie z niego korzystać nasza indukcja. Jasne. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny temat też związany z magazynem energii. Niektórzy zgłaszają się, że coś jest nie tak z autokonsumpcją, że coś jest nie tak z aplikacją, z magazynem energii. Raportuje nieprawidłowe zużycie. Wiemy, że zużywamy energię, magazyn tego nie widzi. Jaka może być przyczyna instalacyjna takiego problemu? Tak, bardzo często spotykanym problemem, który zdarza nam się obserwować, są nieprawidłowe wskazania aplikacji właśnie w stosunku do zużycia budynku. I to, co zdiagnozowaliśmy, najczęstszą przyczynę, która stoi za właśnie takim objawem, jest to, że niestety instalacja z magazynu energii jest troszkę bardziej skomplikowana.
Instalatorzy, którzy są przyzwyczajeni do instalowania z tradycyjnych sieciowych instalacji fotowoltaicznych, do tej pory nie musieli na przykład zwracać uwagi na kolejność faz budynku. Podpinaliśmy instalację trójfazową do naszej instalacji budynkowej, nie trzeba było tego sprawdzać. W przypadku magazynu energii niestety jest już to konieczne, z uwagi na to, że on musi dopasować swój profil rozładowania właśnie do profilu zużycia naszego budynku. Jeżeli nie zastosujemy pomiaru poprawnej kolejności faz, no to nasze wyniki będą przekłamane. Co za tym idzie, przekłamana będzie praca całego układu magazynu energii, no i siłą rzeczy on nie będzie się w prawidłowy sposób rozładowywać, bądź w prawidłowy sposób korzystać z nadwyżek energii, no bo będzie widział nieprawidłowe wartości. Więc później, na przykład porównując taki rachunek z OSD, z licznika z OSD, będziemy widzieć zupełnie inne wartości niż te, które widzieliśmy w naszej aplikacji, no bo system fizycznie był źle zamontowany i fizycznie widział inne wartości niż powinien, więc działał w konsekwencji błędnie. Czyli może być taki problem, że jeżeli coś działa nas nieprawidłowo z odczytem, może na przykład być pytanie do państwa instalatora, czy na pewno fazy we właściwej kolejności zostały podpięte, bo rzeczywiście może... Należałoby to sprawdzić. Tak, bo może instalator rzeczywiście typowe sieciowe instalacje tylko wyłącznie montował. Zaczynam Ja bym tutaj instalację od... jedną przyczynę dołożył, również bardzo często spotykaną, to jest po prostu odwrotny kierunek założenia przekładników prądowych, które nasze właśnie to zużycie odczytują. Teraz może nie będziemy się zagłębiać w to, co to jest ten przekładnik. To jest takie urządzenie, które monitoruje prąd pobierany na danej fazie. Jeżeli założymy go odwrotnie, co również jest bardzo częstym błędem, no to system będzie widział faktycznie odwrotnie ten przepływ energii. Czyli nasze zużycie będzie widział domu jako wysyłkę energii do sieci, a faktyczną wysyłkę energii do sieci widzi wtedy jako zużycie. Że jedna z tych faz ma właśnie pomylony również ten przekładnik albo wszystkie, no to cały system będzie działał nam odwrotnie, więc zupełnie nie tak, jakbyśmy chcieli. Więc to są takie dwie najczęstsze przyczyny. Kolejna z nich, myślę, że tutaj też warto wspomnieć o tym, że aplikacje uśredniają nasze wyniki. To nie jest wcale coś takiego jak podgląd na żywo. Oczywiście on jest na żywo, ale jest uśredniony najczęściej do 5 minut. Aha, więc są jakieś odczyty, prawda? Jakieś tak, mamy interwały odczytów i nasza aplikacja aktualizuje właśnie odczyt co 5 minut, więc ten odczyt jest siłą rzeczy uśredniony do tego okresu 5-minutowego, co nie do końca może w danym momencie oddawać idealnie sytuację rzeczywistości, a co więcej, sam system hybrydowy z magazynem energii również ma pewną swoją bezwładność. Czyli jeżeli jakieś bardzo energochłonne urządzenie w naszym budynku się uruchomi, dajmy na to na przykład ten czajnik, o którym wcześniej wspominaliśmy, no to wtedy system musi zareagować, musi odczytać tą energię, musi powiedzieć magazynowi: daj mi trochę energii, musimy... usiłować z jaką mocą to jest. Dokładnie. Najpierw zanalizować, czy mogę tam to zasilić, tak? Tak, czy może to zasilić, pilnuje oczywiście tego odpowiedni algorytm, ale to wszystko składa się na pewną bezwładność i chwilowo ten czajnik może być zasilany przez jakiś ułamek sekundy albo kilka sekund z sieci, zanim system cały zareaguje na jego zużycie i pokryje go właśnie z energią zgromadzoną w magazynie energii. I wszystkie te kwestie składają się na to, że czasami te wyniki w aplikacji nie pokrywają się w 100% z rzeczywistością, albo to wynika właśnie z tego uśrednienia, o którym wspomniałem, albo w ogóle możliwe, że z błędów instalacyjnych, czyli na przykład pomylonego odczytu danej fazy, albo odwrotnego odczytu danej fazy, więc no, przyczyn może być tutaj wiele, w zależności z jak dużą rozbieżnością mamy do czynienia. Ważne pytanie i wydaje mi się, że to pytanie kiedyś rozbudujemy osobny program i też chciałbym bardzo to zrobić z Tobą. Pytanie o sam montaż magazynu energii, bo widzę na zdjęciach w sieci ludzie wrzucają, niektórzy sami gdzieś coś tam próbują zamontować, nawet widzę jakieś pomysły montowania magazynu z drugiej ręki, gdzieś tam po samochodach elektrycznych. Oczywiście jak ktoś ma doświadczenie elektryczne z elektrykiem, ma uprawnienia, okej, ale martwi mnie to, tak, są to zawsze, jeżeli to są osoby amatorzy i pamiętam jeszcze ze szkoły, jednak prąd stały nie jest taki bezpieczny. Tak, nie jest bezpieczny, łatwo możemy wywołać łuki elektryczne chociażby, więc tutaj na te kwestie na pewno trzeba uważać. Odradzamy raczej wszystkim tym, którzy raczej nie znają się albo zawodowo nie zajmują się elektryką, energetyką, żeby próbowali swoich sił
samodzielnie, ale takim ciekawym problemem, który też nam się ostatnio pojawia, jest to, że zdarzają się użytkownicy, którzy boją się zainstalować magazyn wewnątrz budynku. Dlaczego się boją? Tutaj, Że co się stanie? boją się na przykład, że dojdzie do pożaru, co jest skrajnie mało prawdopodobne i raczej takie ryzyko jest naprawdę niewielkie. Musiałoby dojść do fizycznego uszkodzenia tego magazynu. Nie wiem, musielibyśmy spenetrować jego obudowę, uszkodzić fizycznie ogniwa, a wtedy mogłoby dojść do jakiegoś samozapłonu. Jest raczej mało prawdopodobna sytuacja, prawda? Z drugiej strony niestety należy pamiętać o tym, że ten montaż na zewnątrz budynku w większości przypadków nie będzie możliwy dla takiego domowego magazynu energii i o tym często użytkownicy nie wiedzą. Zwłaszcza ci, którzy decydują się na samodzielną instalację i potem dziwią się, że ten magazyn na przykład działa nieprawidłowo albo w ogóle się uszkodził, bo doszło do uszkodzenia ogniw. No właśnie, słyszałem o pomysłach takich, że ktoś chciał zamontować, na przykład montuje nawet magazyn na zewnątrz energii, bo przyzwyczajone niektóre urządzenia pracują na zewnątrz. Na przykład widziałem falowniki przecież na przykład falowniki na farmach fotowoltaicznych, które pracują na zewnątrz, falowniki stringowe. No i w każdym razie dociepił ten magazyn, załóżmy tam jakimiś izolacjami i zdziwiony jest przy mrozie, coś nie tak. Dlaczego? No właśnie dlatego, że wynika to ze specyfiki tego, czym jest magazyn energii. W środku ma ogniwa bateryjne, które najczęściej nie mogą być rozładowywane poniżej jakichś temperatur, a już na pewno nie ładowane. I mamy polski klimat, oczywiście u nas, pomimo tego, że te zimy są łagodniejsze, to wciąż nocami często mamy ujemne temperatury, w których taki magazyn energii po prostu przestanie działać. Jego BMS, czyli jednostka nadzorująca pracę tych ogniw, widząc, że ogniwa mają poniżej najczęściej 0 stopni, zablokuje pracę takiego magazynu. Nawet nie zablokuje, bo najczęściej pozwoli im się rozładowywać do na przykład minus 10 stopni, ale nie pozwoli im się już poniżej zera naładować z powrotem. I to nam prowadzi do bardzo szybkiej, szkodliwej sytuacji, czy niebezpiecznej dla takiego magazynu energii. Jeżeli taka temperatura będzie się utrzymać dłużej, no to magazyn energii może zdrenować energię z tych ogniw do poziomu krytycznego albo poniżej poziomu krytycznego i może dojść do po prostu chemicznego uszkodzenia tych ogniw. Już go nie załadujemy. Już go nie załadujemy. To tak jak z akumulatorem samochodowym. Jeżeli on się rozładuje poniżej pewnego poziomu, no to jest uszkodzony. Takie małe akumulatorki chyba w domu przerabiałem, że też rozładowałem za głęboko i był problem. Jest taka zabawna sytuacja, bo jeżeli komuś się wydaje, że ociepli ten magazyn energii, to niestety nie jest dom. No, tam chyba nikt tam nie trzeba żartobliwie. Dom jest dobrym przykładem, bo pomimo tego, że ocieplamy dom, no to wciąż mamy w nim źródło ciepła. Na przykład nas. Na przykład nas, ale jakiekolwiek inne, kocioł gazowy, pompę ciepła, kocioł na pellet, kto co preferuje, no to też łatwo właśnie sobie to przełożyć, ten przykład na magazyn energii. To, że mamy pomysły takie od użytkowników, że wolą go mieć na zewnątrz i docieplał go steropianem, tylko to ciepło mamy wziąć, dokładnie. To, że docieplili się nie znaczy, że spowolnimy jego wychłodzenie, ale wciąż nie spowodujemy, że on się nagrzeje. No chyba, a jak to wygląda właśnie, tak już przy okazji, może to nie jest tematem programu, ale a jak to wygląda z takimi dużymi magazynami energii, które są kontenerowe, no stoją na zewnątrz? Tak, ja myślę, że ta myśl, że one mogą stać na zewnątrz właśnie często stąd się bierze, że użytkownicy widząc te magazyny energii, na przykład na farmach fotowoltaicznych, teraz temat też dość modny w Polsce, będziemy inwestować jako kraj w takie magazyny energii. Bierze się z tego, że myślą, że w domu też ten magazyn będzie mógł stać na zewnątrz. Niestety tam mamy zupełnie inną technologię budowy, albo stety, po prostu są zaprojektowane do tego, żeby mogły być montowane na zewnątrz i tam najczęściej jest właśnie ten system grzewczy, czyli mamy albo pompę ciepła wbudowaną, albo system jakiejś klimatyzacji, albo grzałek elektrycznych, który zapewnia nam podgrzewanie ogniw czy całych pakietów właśnie baterii w tych magazynach kontenerowych, dlatego one mogą być przeznaczone do montażu na zewnątrz i faktycznie na zewnątrz są montowane. Te magazyny domowe, no takiej technologii nie mają. Nie ma sensu za nią płacić. Dokładnie. A na farmach fotowoltaicznych to nie jest tak, że pan instalator pójdzie i tam dociepli ściany i będzie dobrze. Tak dobrze nie będzie. Słuchaj Tomek, powoli będziemy kończyć. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy się spotkali kolejny raz, byśmy porozmawiali o samej instalacji w domu z tym magazynem energii. Chciałbym też Państwu pokazać, z czym się je taka instalacja, jak ona wygląda, czy jest duża, mała, ciężka, ale też chciałem Ci teraz na koniec, pozwolisz, nie ostrzegając się przed tym, nadzieć na pewną minę, bo jest jeden temat w naszym kanale, który powoduje bardzo ostre reakcje naszych widzów, czytelników w naszym portalu, moc magazynów energii, bo i też podejrzewam, drodzy Państwo, i prosimy też o komentarze, no nie mam odcinka, żeby ktoś oburzony
nie podpisał się pod naszym odcinkiem, że co wy zagadacie za głupoty, magazyn nie ma mocy. Powiedz mi jako serwis, bo w końcu nie chodzi mi nawet o fizykę, tak? Czy ty, jak dostajesz urządzenia, magazyn energii, masz dokumentację od producentów? Czy oprócz pojemności jest taki parametr mocy, czy nie ma? Oczywiście, że jest. A jeżeli go nie ma, to możemy sami go określić. Powiem Ci więcej, nawet zgłaszając taki magazyn do OSD, a jako użytkownicy domowi mamy taki obowiązek zgłosić go do OSD, to jeden z parametrów wymaganych przez OSD jest podanie jego mocy. No to gdyby tej mocy nie miał, no to coś by nam tutaj nie grało, więc tak, danych technicznych najczęściej ta moc występuje, a jak nie występuje, to mamy podane napięcie i prąd takiego magazynu energii, mnożąc jedną wartość przez drugą, otrzymamy właśnie jego moc. Ostrzegam cię, że może być to troszeczkę zhejtowany, bo nie ma odcinka, żeby ktoś o tym nie powiedział. Drodzy Państwo, dlatego też proszę pamiętać, że my nie rozmawiamy o ogniwie, my rozmawiamy o całym urządzeniu. Tak. Co w nim mamy w tym urządzeniu, magazynie energii? No mamy pakiety ogniw, mamy system zarządzający, BMS. z wami BMS, który de facto decyduje, jaką moc możemy pobrać z tego magazynu, więc może faktycznie on względnie fizycznym on tej mocy nie posiada. Uwaga tu dla purystów. Tak, posiada pojemność oczywiście danego magazynu energii, ale jednak jakąś maksymalną moc tego magazynu bez jego uszkodzenia możemy pobrać i jest to cecha charakterystyczna tego magazynu. Czyli system zarządzania energią definiuje nam magazyn, na przykład z jaką mocą go muszę rozładować. Dokładnie tak. A potem my definiujemy, co z nim możemy zrobić i które obwody możemy nim zasilić. Jasne. I drodzy Państwo, tego się trzymajmy. Dziękujemy bardzo za nasz odcinek serwisowo-instalacyjny. Tomasz Pudlik, firma Solgen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Jeżeli będą Państwo chcieli porozmawiać o właśnie magazynach energii, o tym jak one wyglądają, gdzie je możemy zainstalować, jakimi w domu możemy magazynami się spotkać, no to dajcie znać w komentarzach, wtedy pewnie uda nam się nagrać taki odcinek. Tym bardziej, że ten pan jest odpowiedzialny nie tylko za magazyn energii, a nadzorowuje również serwisy instalacji fotowoltaicznych, małych, dużych farm, pomp ciepła, także tematu będziemy mieć dużo i do zobaczenia w kolejnym odcinku w kanale Globenergia.